Właśnie dojechałem do góry Harz. Chciałem jechać na szczyt Brocken, jest to najwyższy szczyt w tych górach, 1140 metrów nad poziomem morza, ale sprawdziłem pogodę, w tej chwili jest tam wiatr o sile huraganu 105 km na godzinę, więc pojadę sobie pozwiedzać tutaj w okolicy takie ruiny zamku czy fortecy. Po drodze widziałem. A na Brocken będę chciał jutro pojechać z samego rana, bo jutro ma być wiatr około 25 km na godzinę, więc będzie dobra pogoda. Ze względów militarnych to wzgórze jest bardzo fajne właśnie do fortyfikowania. Wszystko po kolei tutaj Wam pokażę. Na pewno warto jest to zwiedzić. 4 euro kosztuje wstęp, więc żadne jakieś wielkie pieniądze. Dla dzieci 2 euro, a dzieci do 6 lat za darmo. Tam na górę zaraz będziemy się wdrapywać. Oczywiście płytki chodnikowe to są współczesne. Kiedyś to musiało inaczej wyglądać. Całkiem możliwe, że to było klepisko. Resztka średniowiecznego miecza. To jest ceramika wyprodukowana w latach 1670-1758. A tutaj fajeczki do palenia zioła. Tutaj, jak widać, naturalne ukształtowanie terenu było wykorzystywane do robienia kryjówek, komnat. Wydrążony w skale. Dodatkowo tutaj cegłami obmurowane. Robi to fajne wrażenie. Komnata. Ciekawe, co tu kiedyś było.
O, a tutaj kurczę Majki i Ramona, proszę Państwa. Wzięli się, związali na zawsze. Dużo szczęścia im życzymy. Tu ładna, przestronna komnata. Wydrążone w skale. Tutaj podmurowane. Żeby się komuś sufit na łepetynę nie zwalił, jak niektórym naszym politykom. Fajne, fajne, robi to wrażenie. A ciekawe co tutaj jest napisane. Kościół garnizonowy jest tutaj napisane. Muszę czapkę trzymać, bo mi zwieje. Jak widać, pieski też są tu mile widziane, więc jak ktoś ma psiaki i zwiedza sobie z psiakami, to może tutaj przyjechać. No a tam mamy szczyt fortecy, na który zaraz właśnie pójdę. To na pewno wszystko jeszcze było zabudowane jakimiś daszkami z drewna. O, a tutaj jest coś zamknięte. Kurde, więzienie może to było. Albo jakaś zagroda dla zwierzaków. To wygląda na piaskowiec. Jak widać tutaj współcześnie też coś ryli, jakieś napisy tutaj. Tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy dobrze jest widać, tu jest tekst na skale wyryty.
Anna tutaj na końcu jest. A nie. To było w 1090 roku wydrapane już. No to nieźle, to jest stare. Tutaj mamy armatę na łożu 68 mm. Z przodu jest zaczokowana, czy jak to się mówi. Chyba boją się, żeby ktoś nie użył tej armaty. Mogli to zrobić jakoś do środka schować, żeby to wyglądało tak jak kiedyś. Wizualizacja, jak to kiedyś teoretycznie wyglądało. To ładnie to musieli narozrabiać w trakcie działań bojowych, że prawie nic z tego nie zostało. Tutaj w dole widać jakieś stare fundamenty budynku. Tam widać była pierwsza linia oporu. Tutaj. Który tam działa. Żołnierze. I tutaj jesteśmy już na drugiej linii oporu. I tak to mniej więcej wyglądało. Na tych stopniach były takie domki warowne dla muszkieterów i na każdym takim schodku był jeden budynek. Tutaj wejście było z tych stopni małych i to był, w każdym tym budynku było dwóch żołnierzy, jeden strzelał, a drugi w tym czasie ładował swój muszkiet. I tutaj mamy, tam jest wejście, a tam widać ludzie właśnie wychodzą. Tutaj Wam pokazywałem przed chwilą wejście. Tutaj ta ziemia jest teraz nasypana, kiedyś tego nie było. I wtedy był taki mały most zwodzony tutaj. I się tu wchodziło, przechodziło się i wychodziło się tu na dziedziniec. A tu taki ziomeczek sobie popitala. Jakby ktoś nie wiedział, to są te włoski, takie, ona jest taka futrzata, ta gąsienica, bo te włoski są albo parzące, albo trujące, to zależnie od gatunku i jest wtedy mniej atakowana przez drapieżniki. I taka gąsienica mieszka sobie tutaj na zamku. Taka królewna trochę jakby. Tutaj jest wejście do fortyfikacji, a tutaj znajduje się z boku jeszcze mur. Na pewno tych drzew tutaj nie było, więc fajnie tutaj całe wejście mieli pod kontrolą ogniową.
w razie ataku. No, z tej strony to ta skałka robi wrażenie. Nieźle to wygląda. Tutaj od tamtej strony atak był praktycznie niemożliwy. O, a tutaj mamy ule. Prawdopodobnie zamieszkane, chociaż tu na dole widzę takie jakby uszkodzenie. Ale góra ula wygląda dobrze. A widzę, są w środku pszczoły. Tutaj z tej strony widać jest. I teraz tak, brama jest tam. To jest ten mur z boku, co ja Wam mówiłem. Tych drzew prawdopodobnie wtedy tu nie było. I tam jest dziedziniec. Kiedyś się mówiło przed warownami, ten podjazd to był dziedziniec taki. I to wszystko jest tutaj pod kontrolą. Tutaj żołnierze mogli to wszystko obserwować. Co tu się dzieje, kto idzie. I tak jak mówiłem, tutaj były te budynki, gdzie byli muszkieterzy, którzy mogli ostrzeliwać całe dojście do zamku, cały podjazd. A tutaj pierwsza linia obrony jest. O ile w tych czasach to się wydaje, że to nie jest jakoś trudne do zdobycia, to aż moim zdaniem nawet w dzisiejszych czasach trochę trudno by było, jak tutaj na górze by byli dobrzy strzelcy. No to w tamtych czasach to było trudne do zdobycia bardzo. O, atakujący musieli tutaj pod górę wszędzie atakować. A broniący się prawdopodobnie tutaj nie mieli tych drzew przed sobą. O, jak się to drzewo buja. Się zaraz złamie. Trochę tu wieje. Tutaj mieli na pewno ładne pole do ostrzału ze swoich muszkietów i dział. Tutaj prawdopodobnie były działa. Wszędzie. No tu się nie da atakować, żeby nie zostać uszkodzonym przez przeciwnika. O, tu coś jest napisane, że żeby poruszać się po tych miejscach tutaj wyznaczonych. No to idziemy. No ale nie, ja muszę zobaczyć tutaj przecież te skały. To się nie da tak. Kurde, zaczyna deszcz padać. O, widzicie, jak to tutaj wygląda z tej strony? Na pewno jeśli ktoś tu atakował, to tracił dużo zasobów ludzkich. Co ciekawe, nikt tutaj nie chodzi z turystów i zwiedzających. To trochę więcej wysiłku może kosztuje, ale warto zobaczyć właśnie sobie te mury od zewnętrznej strony. Tutaj jest to wyjście, którym ja tutaj przeszedłem, pokazywałem Wam, jak to wygląda z tej strony. No i to też jest wąskie, długie przejście. Tutaj było pokazane, że też coś tam było na górze, że jak ktoś, przeciwnik by chciał wejść, to się to zawalało, ten strop na dół tutaj. Więc no to też było do obronienia. O. Fajne wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu tutaj jest. Tam wygląda, jakby można było przejść na górę, ale to z góry pokazywałem, gdzie jest ten taki jakby płotek. To tam jest taki wydrążony jakby tunel, że też można tam tych, co atakują, można by było ostrzeliwać z góry. No zobaczę, może tam się uda podejść. Tu się wydaje, że jest łatwe podejście.
Ale wcale tak nie jest, bo dotąd idzie łatwo. A tutaj, proszę bardzo, mamy wolną przestrzeń. Więc tutaj byliście wystawieni podczas ataku na ostrzał przeciwnika. Tutaj mamy jakieś schody, więc to jest też zaliczone do tej fortyfikacji. No tu w dół jest taka jakby mała przepaść, to jest pod takim kątem, że tutaj nie ma możliwości za bardzo, żeby iść po tym. O, tam są z tyłu metalowe schody, więc to jest też dla zwiedzających. Kurde, fajnie, że tu przeszedłem, bo już chciałem iść do samochodu. A i tak dzisiaj na Broken rowerem nie ma co wjeżdżać przy tym wietrze. Bo można by było źle skończyć. To zobaczcie, jak to wygląda. Pod tym kątem to zboże idzie mniej więcej dalej w dół. Lekko tu się odchyla. No ale z tej strony jest no ciężko, żeby tu się dostać. I tutaj na atakujących jeszcze czekają muchomory. A, tu też coś było. Stoi jakiś tutaj. To ciekawe, z jakich czasów to jest. No, tu na pewno coś było. Drążone jest. To nikt nie drążył to teraz, bo po co? O, tu jest taki kąt, że tutaj atakowanie jakiekolwiek by było bez sensu. Jedynie ninja by dali radę. Naprawdę warto tu przyjechać. A przy ładnej pogodzie wziąć ze sobą coś do jedzenia, bo są wszędzie ławeczki, gdzie można sobie usiąść, przegryźć. Z dziećmi na pewno dzieci miałyby radochę. A i dorośli też mogą sobie co nieco popatrzeć, pozwiedzać. O, tu wszędzie jest drążone. Ciekawe w jakim celu, co to tu było? Jakaś palisada była tutaj zrobiona z... Cholera wie. Ale lubię takie miejsca właśnie zwiedzać. No dobra, wracam do samochodu. Mam nadzieję, że jutro będzie lepsza pogoda, więc wezmę rower i pojeżdżę sobie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!